Cześć kochani, dla tych, których ciekawi, interesuje, jak nam się tutaj żyje na Florydzie po kilku miesiącach, czy już żałujemy i chcemy wracać, czy jeszcze nie, zapraszam serdecznie do oglądania vloga. Słuchajcie, no nastroju nie ma na zewnątrz, opalałam się nawet 2 dni temu, na słońcu byłam i na basenie, ale zrobiłam sobie nastrój w domu, jak widać, w różnych miejscach. Jest klimatycznie, jest jesiennie i oczywiście ja kocham jesień, uwielbiam jesień, ale chętnie bym tam się zjawiła tak na tydzień, 2 w tej takiej pięknej, prawdziwej jesieni i już wróciła tutaj, także akurat lecę do Polski, więc nawet nie wiem czy jesień, ale trochę zimy załapię podobno, więc jakby tutaj rozkoszuję się każdym dniem, cieszę się tym słońcem, cieszę się upałem i bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, podobno to lato, kiedy się teraz przeprowadziliśmy, to było najgorętsze lato od 30 lat, także trafiliśmy wspaniale. Później, 3 tygodnie po naszym przyjeździe był pierwszy huragan, nasz, Idalia. Byłyśmy same, mojego męża nie było, mój mąż dopiero wrócił na początku listopada, także przez pierwsze 3 miesiące byłyśmy same z dziewczynkami, tak się nauczyłyśmy tutaj funkcjonować, poznałyśmy okolice i muszę wam powiedzieć, że nie było chyba ani jednego dnia, kiedy żałowałam, że się przeprowadziliśmy, ani jednego. Mój mąż odstawił nasz dom tam w Chicago wspaniale, odnowił, jest już wystawiony na sprzedaż, czekamy kiedy ktoś kupi, jak kupią to będziemy mogli tutaj szukać, już zaczęliśmy trochę szukać, ale tak naprawdę nic mi się na razie nie podoba. Zrobię wam może w kolejnym vlogu, powiem więcej właśnie o domu, jak będziemy szukać, na co zwracam uwagę, bo jest wiele rzeczy, które tutaj dla mnie dyskwalifikują dom, może nie tak wiele, ale kilka takich, które są dla mnie ważne, ale to może dzisiaj jeszcze nie będę rozwijać tego tematu, tylko później nasz dom w Chicago jest już na rynku, także czekamy, nie wiem czy to dobry moment, nie wiem jak długo to potrwa, także musimy się na razie wstrzymać. Ja lecę teraz na chwilę do Polski, na 2 tygodnie. I wiecie, ten czas to było takie przystosowanie. Wiele osób się mnie pytało jak dziewczynki, więc muszę powiedzieć, że one się odnalazły bardzo dobrze. Ciężkie były pierwsze 2 tygodnie, no bo wiadomo, że nikt ich nie znał w szkole, one nikogo nie znały, natomiast w tej chwili już myślę, że obie mają grupy znajomych, przyjaciół, z którymi wychodzą, spotykają się w szkole, się czują już jak u siebie, także nie jest źle, chociaż obie tęsknią za jesienią, za tamtą pogodą i mówią, że chciałyby jednak kiedyś wrócić. Patrycja teraz się szykuje na studia, więc jeszcze nie wiemy do końca gdzie pójdzie, zobaczymy, ale chciałabym wrócić do Chicago, to jest w ogóle, to jest hit, no ale przyjeżdżać tutaj też lubią, to znaczy będą lubić, mówią, więc podoba im się ogólnie, natomiast no to są dziewczyny młode, także one jeszcze lubią i jeszcze one nie odczuwają tak też zimy, jesieni, one lubią ją, ja też lubię, tylko właśnie do pewnego momentu, gdy już jest za długo, to wiele osób cierpi na, nawet osoby, które witaminę D suplementują, po prostu na obniżenie nastroju, na gorsze samopoczucie i tak dalej. Chciałabym tego uniknąć w tym roku, na razie nie zauważyłam nic właśnie z takiego tutaj, z takiej zmiany. Jest cudownie, chociaż klimat się też zmienił. Nie ma już tych upałów, teraz jest tak, jest i ciepło chwilami nawet do 30 stopni, ale ranki są często chłodne, nawet po kilkanaście, a ja wiecie, po kilkanaście stopni, a ja wstaję teraz o 4:00. Przestawiłam się znowu po zmianie czasu i teraz często się budzę 4:00, najpóźniej 4:30, bez budzika, bez niczego, ale chodzę spać o 9:00, słuchajcie, czuję się tak wspaniale i dopiero teraz doceniam, od kilku lat tak robię, więc wiem jak ważny jest sen w zdrowiu, w tym jak się czujemy, w tym jak myślimy, jaka jest właśnie nasza psychika i fizycznie jak się czujemy, jak bardzo ważny jest sen i to, o której godzinie idziemy jednak spać, jak nasz organizm się regeneruje, a przed północą regeneruje się najbardziej, także uwielbiam te poranki, bo wszyscy śpią, jest cicho, ja sobie siedzę tam na moim, w takim moim miejscu, które sobie tam zrobiłam, jest teraz zagracone. Mój mąż przyjechał właśnie w listopadzie, przywiózł resztę tych gratów, które zostały, więc jesteśmy tak naprawdę tutaj zawaleni. Garaż mamy cały w kartonach, w meblach i tutaj w niektórych miejscach w domu też, także no nie jest tak super, ale nie jest źle, nie ma co narzekać, słuchajcie. Także nastrój jest świąteczny też już w sklepach i właśnie był jesienny i trochę teraz już jest bardzo świąteczny, są choinki i tak dalej. Także można, naprawdę ja nie czuję tego jakoś negatywnie, nie odczuwam, tylko właśnie bardzo pozytywnie. Jest mi cudownie, że są takie dni, na przykład wczoraj lało, dzisiaj leje, czyli mamy taką trochę aurę jesienną.
A są dni, tak jak 2-3 dni temu, kiedy byłam na basenie i było jeszcze gorąco, ale staram się teraz chodzić w samo południe, bo wtedy jest faktycznie ciepło, wtedy mogę troszeczkę słońca naprawdę z niego skorzystać, a już teraz czuć popołudniami już słońce jest nie takie ostre i już po prostu nie ma takich korzyści też dla naszego zdrowia, tak? Więc staram się, żeby to było koło południa, w weekendy, jak mam czas, to wychodzimy wtedy na basen, ja i mój mąż, bo dziewczyny nie chcą. To, co tutaj uwielbiam i co mi się podoba o wiele bardziej niż w Chicago, to są wschody słońca. Ja uwielbiam wschody słońca bardziej niż zachody i to tak się stało w sumie w ciągu ostatnich kilku lat, bo zawsze byłam fanką zachodów, ale też wschodów nigdy nie oglądałam, bo byłam śpiochem i nie wstawałam tak rano. Natomiast tutaj te wschody są tak chwilami bajeczne, jak to słońce się przebija i takie no piękne widoki, więc uwielbiam te poranki. Może jeszcze wspomnę o tym huraganie Idalia, który nie uderzył u nas blisko, bo niedaleko, niecałą godzinkę stąd. Natomiast dzieci były zabrane ze szkoły, były pozamykane wszystkie szkoły i 2 dni siedziałyśmy w domu. Faktycznie było ciemno, było tak jakoś groźnie trochę i lało cały czas. I to była taka ulewa non-stop, dzień i noc. Faktycznie lało jak z cebra. Zastanawiałam się, czy nas to zaleje, czy co tutaj będzie. Wszystko poznosiłam z balkonu do domu. Miałyśmy pozamykane. Natomiast nie robiłyśmy tych desek, nie przebijałyśmy. Wiele osób bliżej, te osoby, które były bliżej, są bliżej plaży. Bo ktoś się też pytał, dlaczego ja nie chcę być blisko plaży. Właśnie dlatego. Tam jest najgorzej w takich sytuacjach. Ja nie czuję potrzeby. Ja mogę sobie dojechać 10 minut dłużej do plaży, a nie chcę mieć takiego stresu później właśnie w tym okresie huraganów. Także tutaj nie jest dobrze przyjeżdżać tak od połowy, pod koniec sierpnia do połowy października. Lepiej jest unikać tego czasu na przyjazdy na Florydę. Jeden z niewielu minusów, o których mogę powiedzieć tutaj na Florydzie, jest to, jak jeżdżą kierowcy. To znaczy bardzo źle jeżdżą i często nie używają w ogóle kierunkowskazów. Mam wrażenie, że są po prostu niedouczeni, że też nie wiedzą, nie potrafią, często nie wiedzą, jak skręcać w lewo. Ludzie z Polski, osoby, które w Polsce jeździły, są o wiele lepiej nauczeni i przez to, że nas tak gnębią w Polsce może i dociskają, tutaj jest o wiele łatwiej zrobić prawo jazdy, zdać te testy o wiele łatwiej niż w Polsce. Także widać to wyraźnie i no to jeżdżą też o wiele gorzej niż w Chicago. W Nowym Jorku jeszcze było okropnie moim zdaniem, natomiast w Chicago dużo lepiej niż tutaj. Muszę się do tego przyzwyczaić, także to jest jeden z niewielu minusów. Muszę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam palmy. Od dziecka mi się bardzo podobały palmy i jak jeżdżę tutaj, odwożę dzieci do szkoły, jadę do sklepu i widzę te palmy, to jestem przeszczęśliwa i za każdym razem czuję ogromną wdzięczność i cieszę się ogromnie, że tutaj jestem. W weekendy jeździmy na plażę, ale jest już woda zimna, także nie ma zbyt wielu ochotników. Wiecie, że ja morsowałam przez kilka ostatnich lat, także będę jeździć zimą też. Ciekawa jestem, ile osób będzie wchodzić do wody, bo w tej chwili to są faktycznie wyjątki, natomiast woda jeszcze nie jest tak zimna, powiedzmy, że to jest taki Bałtyk. No ale ludzie, którzy tutaj mieszkają i są już tacy rozpuszczeni, no to nie wchodzą. Moje dziewczyny też nie za bardzo, mój mąż też nie, także jestem jedyna, która biegnie do wody. Pytaliście się mnie jeszcze o rekiny i o aligatory. Jest tutaj faktycznie sporo aligatorów, natomiast one nie biegają po ulicach. Słuchajcie, oczywiście, że w jeziorach, tak, ja nie zbliżam się do jezior, chociaż młodzież tutaj dużo, w ogóle to, co mi się bardzo podoba, właśnie młodzież często łowi ryby, są tutaj miejsca i faktycznie wszyscy znajomi mojej Patrycji, ona też już jest w klubie łowieckim i chce się nauczyć ich jeździć czasami na te ryby, no to tam zdarza się i dla nich to jest jakby normalne. Aligatory się boją, one nie chcą same przychodzić do ludzi, także to nie jest tak, wiecie, dopóki nie wejdziemy gdzieś tam bliżej, to nie jest to takie niebezpieczne, jak się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o rekiny, to one podobno w ogóle najbliżej brzegu pływają, ale nie aż tak blisko jak ja jestem. Ja wchodzę i zaraz szybko jest taka woda do szyi, mi taka woda wystarcza, także ja nie chodzę dalej, ja dosyć blisko brzegu pływam. Pluskam się, pływam, słuchajcie, leżę na wodzie, także ja nie jestem jakimś pływakiem, sportowcem, żebym musiała gdzieś daleko odpływać, więc jakby nie czuję tutaj takiego dużego zagrożenia, ale oczywiście jestem ostrożna, mam to na uwadze. Znalazłam
mam też farmę, więcej tych farm, ale jedną, na której na razie zamawiam, drugą jak wrócę z Polski chcę namierzyć, znaczy już namierzyłam, tylko pojechać i sprawdzić, wypróbować. Także kupuję surowe mleko, robię sobie jogurty, kefiry i tam są i kozie mam i dostęp i z krów A2, co jest bardzo ważne dla osób ze Stanów, poczytajcie sobie. To jest krów z tych ras europejskich, więc ma kazeinę też A2, a nie A1, która jest bardzo, bardzo dla nas niedobra, dlatego ten nabiał w sklepach tutaj nie powinno się kupować i naprawdę nie polecam. Natomiast tam mogę kupić śmietanę, masło, jajka od zwierząt, które się tutaj pasą. To, co mnie tutaj zachwyca, to jest właśnie to, że wszędzie w tych okolicach, gdzie my jesteśmy, my jesteśmy pół godziny od Sarasoty, wszędzie są różne farmy, znaczy nie blisko nas, my dosyć jesteśmy w takim rozwiniętym jakby miejscu i dosyć dużo tutaj jest takich nowoczesnych miejsc, natomiast już na obrzeżach, już troszeczkę kawałeczek dalej, ale nawet i tu blisko są pastwiska, krowy się pasą, chodzą po trawie, są w ogóle programy, Patrycja jest moja w szkole w takim programie właśnie farmerskim i tutaj jest bardzo wiele dzieci też farmerów właśnie z okolic, którzy mają swoje zwierzęta i to bardzo dużo mi dało, oni też jeżdżą na polowania, właśnie wszyscy chyba koledzy Patrycji jeżdżą i polują. Właśnie ostatnio jeden kolega był i upolowali kilka jelonków, ale na przykład najlepsza przyjaciółka mojej córeczki, jej rodzina też ma właśnie gospodarstwo i oni raz w roku kupują krowę i to jest to, o czym nie pamiętam, czy doktor Campbell mówiła, czy gdzieś słuchałam w innym wywiadzie właśnie, że i oni dokładnie tak to stosują i to jest właśnie dobre dla naszej ziemi, klimatu, to jest mają krowę, która się przez ileś miesięcy pasie i rośnie, zabijają tę krowę na mięso i przez cały rok jedna rodzina je jedną krowę. Nie potrzebujemy tutaj niszczyć środowiska, wszystko jest naturalnie, także tutaj jest taki dostęp, dzieci się zajmują tutaj właśnie w szkole i Patrycja jest też w tym klubie, krowami, opiekują się krowami, świnkami. Kury też tam widziałam, także to jest niesamowite, że przy high school, przy liceum jest właśnie taki program i oni dalej mają swoje tereny i zwierzęta i ona tam chodzi 2 razy dziennie i karmi je. Tutaj naprawdę widzę, jak te rodziny żyją, wiele z nich żyje w zgodzie z naturą i to jest takie prawdziwe życie z naturą i tego się na Florydzie nie spodziewałam, zupełnie. Nie miałam pojęcia, że tutaj będzie dużo łatwiejszy dostęp właśnie do takich pasionych na trawie zwierząt, że wszędzie je będzie widać, że będzie jakby taki kontakt bliski też, tak? Bo Patrycja się opiekuje 2 krowami i w ogóle w okolicy bardzo wiele jest rodzin, które mają swoje farmy i swoje zwierzęta. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia. Już minęły 3 miesiące, jak tutaj jesteśmy. Jest już 4. miesiąc. Na razie jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie, nie chciałabym wrócić. Mój mąż się mnie właśnie jeszcze pytał, jak zrobił nasz dom, który teraz jest taki piękny, odnowiony. I się pytał, czy bym chciała wrócić. Uwielbiam ten dom. Chciałabym w takim domu mieszkać, ale to już o domu właśnie opowiem może w kolejnym vlogu. Natomiast za żadne skarby nie chciałabym wrócić tam. Także cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem i jak na razie uważam, że była to bardzo dobra decyzja. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś Was interesuje, o czym nie powiedziałam, to mogę opowiedzieć w kolejnym vlogu za jakiś czas, także piszcie w komentarzach. Oczywiście poproszę o paluchy, to jest dla mnie znak, że chcecie takie rzeczy czasami oglądać i będę wiedziała, żeby nagrywać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i przetrwajcie zimę. Słońce będę Wam przysyłać na Instagramie.